Witam wszystkich bardzo serdecznie w 16 już odcinku. Ja nazywam się Jan Rosmenda i serdecznie Was witam oraz dziękuję wszystkim patronom, którzy wciąż wspierają ten projekt oraz tym patronom, którzy dołączyli ostatnio oraz tym osobom, które wspierają mnie również na itch.io. Bardzo dziękuję. Od ostatniego materiału minęło ponad tydzień czasu. Dlatego dzisiaj omówimy sobie to, co będziemy widzieć na ekranie. Zaczynamy od miasta Klamath. Pominę tworzenie postaci. Automatycznie postać, którą będziemy grać, będzie miała domyślne wszystkie statystyki. Także zaczynamy. Ok, zaczynamy w tym miejscu. Zwróćcie uwagę, że po lewej pojawiły się dwie nowe opcje. Na klawiaturze naciskamy I oraz Q. I to oczywiście inwentarz, Q to zmiana przedmiotu z lewej ręki na prawą i odwrotnie. Dlatego zaczniemy sobie od inwentarza i zobaczmy, co tutaj jest. Wstępnie dodałem takie oto przedmioty, czyli wszystkie te, które dotychczas udało mi się zrobić. Dodałem amunicję do każdej broni. Jak widzicie, rozszerzyłem o 3 kolumny, ponieważ mnie osobiście w oryginale jedna kolumna bardzo irytowała, kiedy musiałem przeklikiwać z góry na dół wszystkie przedmioty, żeby znaleźć ten jeden. W oryginale było 6 widocznych pól, ja tu rozszerzyłem do 9 oraz zrobiłem 3 kolumny. Ok, przejdziemy sobie kawałek dalej, żeby gekony nie zaatakowały. Dobra, tutaj się schowamy i omawiamy dalej. Po prawej mamy główne cechy, domyślnie są one ustawione na 5. Punkty wytrzymałości już są dopasowane, wyświetlają się, klasa pancerza również. Odporności jeszcze nie funkcjonują, natomiast możemy wyświetlić moc broni oraz nazwę broni. W chwili obecnej jest to pięść. Natomiast dodając oczywiście włócznie, zmienia nam się informacja o niej. Oczywiście możemy wrzucić na przykład drugą broń i za pomocą klawisza Q zmienić. Do tej broni G11 potrzebna jest amunicja bezłuskowa, zostało na 53. Przeładujemy i licznik oczywiście działa. Zmienimy sobie broń. Mamy 16 naboi, 10 mm. Podniesiemy sobie, w tym domku jest akurat 12 sztuk. Mamy 28. Obciążenie, które widzicie tutaj, jeszcze będzie dodawane. Będzie posiadało bardzo prosty warunek. Jeżeli obciążenie wyniesie 150 na 150, nie będziemy mogli nic podnieść więcej. Ale to wkrótce będzie dodane. Oczywiście tłumaczenia do broni też są, polskie i rosyjskie. Do angielskiego jeszcze muszę znaleźć ten oto screen. Natomiast ja sobie tutaj dodam profilaktycznie i przejdziemy się kawałek dalej. Oczywiście zdążyłem usunąć parę bugów, na przykład jeden bug pozwalał przejść przez drzwi oraz nie dało się strzelać w niektórych budynkach. Dobrze, wyjdziemy sobie na mapę główną. Ktoś mi zgłaszał problem, że przy każdym spotkaniu trzeba ponownie wybierać broń. Mając już ten inwentarz, to nie będzie już problemem więcej. Automatycznie mamy wybraną broń.
Teraz przejdziemy się z młotem. Od razu wykonam test. Ok. Mamy tutaj bezdomnych. Dobrze, nie będę ich może atakował. Wróćmy sobie jeszcze na chwilkę do początkowej lokacji i opowiem wam, co jeszcze zamierzam zrobić, co jeszcze powinno być zrobione, co jeszcze nie działa. Wkrótce zamierzam zająć się przede wszystkim możliwością upuszczenia broni z plecaka na ziemię wraz z ilością na przykład sztuk amunicji, jeżeli przedmiot posiada ilość więcej niż 1. Może wystąpić parę bugów podczas testów. Na przykład ten błąd. Z każdej pozycji broń powinna wracać na pierwszy możliwy slot. Dodatkowo też muszę zrobić rozładowywanie broni. Myślę, żeby po prostu do każdego slotu dodać niewidzialny licznik, który będzie przechowywał ilość na przykład sztuk amunicji. I w momencie, kiedy go odłożymy, to automatycznie wróci amunicja, bądź tak jak w oryginale było, klikamy prawym przyciskiem myszy, rozwija się menu, możemy rozładować broń. Ale to jeszcze wkrótce, bo będę testował. Także trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało. Póki co wszystko idzie w dobrym kierunku, tak jak chciałem. Bardzo łatwo było zrobić zmianę przedmiotu z lewej ręki na prawą i odwrotnie. To było dość proste. No i zobaczymy, co tu jeszcze wyjdzie podczas testów. Także jeśli macie jakieś uwagi, to zgłaszajcie. Ja się tymczasem żegnam i staram się zrobić wszystko jak najszybciej, ponieważ widzę, że pojawiają się już powoli pierwsze materiały z gameplayu. Dzięki temu też widzę, gdzie są błędy. Także jakby co, to nagrywajcie, będę mógł zobaczyć co, gdzie i jak nie gra. I wówczas będę mógł szybciej poprawiać błędy. Ok. Ja już kończę mówić. Do następnego. Na razie, cześć. I zajrzyjcie na itch.io, bo wersja jest zaktualizowana.